Witam Państwa na naszym drugim dniu Kongresu Karola Wojtyły. Jesteśmy już bardzo wprawieni, bardzo, że tak powiem, rozpędzeni w naszych dyskusjach, analizach. Dzisiaj mamy drugi dzień. Na ten dzień przewidziane są dwie sesje. Będą to zasadniczo sesje poranne. Te sesje będą prowadzone przez księdza doktora Dariusza Radzichowskiego i pana doktora Karola Petryszaka. Dlatego teraz proszę księdza doktora Dariusza Radzichowskiego, żeby wprowadził nas i wprowadził do pierwszej sesji i tę sesję poprowadził. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, serdecznie witam również z mojej strony. Już drugi dzień naszego kongresu. Pierwszy dzień bardzo intensywny. Mieliśmy 4 sesje obfitujące w burzliwe dyskusje. Dzisiaj rozpoczynamy sesją pierwszą. Będzie ona obejmować 3 referaty pani profesor Teresy Grabińskiej, pana profesora Marka Czachorowskiego oraz profesora Ryszarda Stockiego. Nie przedłużając, zapraszam panią profesor Teresę Grabińską i proszę o wygłoszenie referatu, który został zatytułowany Anatomia sprawczości. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie, przede wszystkim księdzu profesorowi Hołubowi. Ja przygotowałam referat, który nie będzie po wczorajszej dyskusji i kilku referatach novum, więc będzie to być może jakaś analiza, może trochę syntezy. W każdym razie nie będzie to zbyt oryginalne. Natomiast to, że się zajęłam tym, będzie być może owocować w przyszłości w pewnym takim planie, o którym powiem, ale może na końcu. Referat dotyczy anatomii sprawczości i będzie prowadzony w zasadzie językiem wojtyłowskim. Moich oryginalnych dokonań tutaj jest bardzo niewiele, takie trochę różnicujące pojęciowo, nazwowo, do czego nie jestem specjalnie przywiązana. Jest to taka może robocza, drobna klasyfikacja i naprawdę bardzo drobna. No więc tak, anatomia, fizjologia całości. Słowo anatomia odnosi się w pierwszym znaczeniu do organizmu biologicznego, ogólniej do całości struktury działającej. Składa się ona z poszczególnych części, które są odpowiednio ze sobą złożone i współdziałają. Składowe organizmu obumierają wraz z nim. Tylko niektóre, jak kościec, pozostają trwałym śladem istnienia danego i tylko tego indywidualnego organizmu. Anatomia opisowa zajmuje się strukturą organizmu złożonego z narządów. W nazwie, jak i w pojęciu narząd zaznacza się niezbywalna jego cecha, czyli działanie. Organizm jest wszak tworem dynamicznym i działającym jako całość. Dlatego konieczne jest rozpatrywanie równolegle struktury i funkcji narządów, czym zajmuje się anatomia czynnościowa. Człowiek jest organizmem biologicznym, lecz o szczególnej właściwości przekraczania owej biologiczności czynem, który jest z jednej strony powodowany sprawczością, z drugiej zaś jest ona jego wynikiem w ujawnianiu się w nim. Trwałym śladem oprócz biologicznego istnienia osoby ludzkiej jest jej indywidualny ślad kulturowy, który wpisuje się w tożsamość ontyczno-kulturową następnych pokoleń, jak i w mniejszym lub większym stopniu przekształca otoczenie społeczne i materialne w wyniku działania człowieka-sprawcy. W słownikowym znaczeniu sprawczość jest właściwością poszczególnego człowieka, dzięki której może świadomie podejmować działanie, w wyniku którego zmienia otoczenie w zamierzony sposób. Psychologicznie zabarwione definicje sprawczości określają ją jako zdolność, co może wskazywać na to, że przysługuje nie wszystkim, lecz tym, którzy potrafią skutecznie wpływać na otoczenie i je kontrolować. W większości tych definicji podkreśla się, że sprawczość jest także przekonaniem o skuteczności zainicjowanego czynu. W antropologii Karola Wojtyły sprawczość jest cechą wybitnie ludzką, odróżniającą człowieka od wszystkich innych organizmów.
jest z jednej strony obiektywną przyczyną każdego wolnego, świadomego działania w wybranym indywidualnie celu, z drugiej zaś indywidualnym przeżyciem owego działania. Ze względu na cel sprawczość pociąga za sobą odpowiedzialność za realizację czynu, a w wyniku jego wykonania sprawca zmienia nie tylko otoczenie, lecz samego siebie. Nie tylko we wzmocnieniu sprawności wykonywania czynów danego rodzaju, ale przede wszystkim swojej konstytucji moralnej. Sprawczość jako strukturalnie związaną z działaniem Wojtyła w pewnym aspekcie wyraźnie przeciwstawił podmiotowości człowieka, związanej strukturalnie z dzianiem się. Sprawczość powiązał z przedmiotowością człowieka i określił ją jako, cytuję, świadomą siebie przyczynę działania. W działaniu bowiem ja jest przyczyną zdynamizowania i uświadamia sobie siebie jako przedmiot własnego doświadczenia poprzez czyn. Własne ja jest przedmiotem samowiedzy, podczas gdy w dzianiu się zachodzi zdynamizowanie ja powodowane procesem biologicznym. Z drugiej strony świadomość pozwala doświadczać własnej podmiotowości, to znaczy, cytuję, czyny przeżywać jako czyny i jako własne, czyli upodmiotowić to, co jest przedmiotowe. Rozważania sprawczości lokują się w analizie ludzkiego dynamizmu, a zatem tematycznie w anatomii czynnościowej, jeśli przywołać analogię nazewnictwa biologicznego. Wojtyła dogłębnie analizował ów charakter czynnościowy sprawczości, zarówno od strony jej związku z kształtowaniem osobowości, jak i jej doświadczania w przeżyciu ja działam. W niniejszym tekście poruszane zostaną niektóre wątki dociekań Wojtyły, a mianowicie sprawczość jako czynnik warunkujący działanie, jako przejaw samostanowienia, jako pochodna wolności oraz jako podstawa transcendencji osoby w czynie. Poruszane w niniejszym tekście zagadnienia sprawczości mają istotne, złożone powiązania z innymi elementami struktury dynamizmu osoby ludzkiej. Są one przedmiotem wszechstronnej i głębokiej analizy w dziele Osoba i czyn i w artykułach Wojtyły. Procesy dziania się w człowieku i działania człowieka. Za ujawnianie procesów biologicznych w człowieku, które Wojtyła nazywa naturalnymi, odpowiada przede wszystkim uczynnienie człowieka, moment uczynnienia, nie zaś sprawstwo, moment czynu. W naturze chodzi bowiem o dynamizm wrodzony, immanentny, kompatybilny z właściwościami gatunkowymi, ale i z indywidualnymi człowieka. Natura funduje człowiekowi samorzutną aktywność, w ten sposób przygotowaną do jego w jego podmiotowej strukturze dynamicznej. To nie jest ta sprawczość, która transcenduje owo naturalne i aktywnościowe uposażenie. Można ją nazwać sprawczością B. B od biologicznego pochodzenia, a sprawczość osoby sprawczością O. Dynamizm człowieka wyraża się jako z jednej strony biologiczny, z drugiej zaś sprawczy, odpowiednio wyrażony w pati i w agere. To pierwsze, dzianie się w człowieku, coś dzieje się w człowieku, nie jest wynikiem sprawczości O, człowiek nie jest jego sprawcą. To drugie, działanie człowieka, człowiek działa, powoduje w nim, cytuję, przeżycie siebie samego jako sprawcę tej postaci zdynamizowanego własnego podmiotu. W dzianiu się występuje bierna podmiotowość sprawcy, ja sobie tak nazywam roboczo P-podmiotowość, P od pati, w działaniu przeżywanym jako sprawstwo czynu, a nie tylko przeżywanie siebie w ja działam, podmiotowość człowieka sprawcy, a podmiotowość od agery. Mimo to, że w przypadku dziania się nie ma zaangażowania sprawczego ja, to ma miejsce jego obiektywna przyczyna, głównie natury biologicznej, inna niż przyczyna czynu. Jednak człowiek przeżywa własną P-podmiotowość, własne ja w wyniku uświadomienia procesów uczynnienia. Ten podział na świat natury i osoby się rozmywa, domaga się scalenia, czyli integracji, którą Wojtyła zrekonstruował w 3 rozdziale Osoby i czynu. Działający podmiot, działające ja jest jakby nadrzędne, to jest ponad ów naturalnie zdynamizowany podmiot, P-podmiot. Cytuję, natura unaocznia się wyłącznie w uczynnieniach podmiotu człowiek. Czyny natomiast ujawniają tegoż człowieka jako osobę. Sprawca jest w sformułowaniu Wojtyły świadomą swego przyczynowania przyczyną. Wybrane elementy struktury sprawczego ja
będą tematem przedstawianych rozważań. Dynamizm somatyczno-wegetatywny, wynikający z reaktywności ludzkiego ciała, zasadniczo nie wykazuje zależności od stanowienia człowieka o sobie, samostanowienia. Nie jest on więc widoczny w doświadczeniu człowiek działa, lecz w doświadczeniu coś dzieje się w człowieku. Odpowiada za własną instynktywną sprawczość ciała, biologiczny dynamizm, czyli sprawczość B, nie zaś za sprawczość osoby w wyniku samostanowienia, czyli sprawczość O. Różnica między dwiema sprawczościami B i O świadczy o złożoności osoby wykraczającej poza psychofizyczność, psychosomatyczność. Człowiekowi nie jest dana sprawczość B, o ile na wzór praktyk dalekowschodnich nie potrafi procesami biologicznymi kierować do pewnego stopnia, choć dalej ich nie wywołuje. Integralność osoby wymaga możliwie doskonałego zharmonizowania w czynie P-podmiotowości z A-podmiotowością, sprawczą i transcendentną w sensie sprawczości O. Integracja osoby w czynie niejako podporządkowuje sobie dynamizmy somatyki i psychiki, które dzieją się. Inne odcienie sprawczości. Dynamizm somatyczno-wegetatywny jest odróżniany od dynamizmu osoby odpowiednio przez sprawczość B i sprawczość O. Bardziej skomplikowana jest relacja dynamizmu psychoemotywnego w stosunku do tych dwóch dynamizmów. Różni się on od dynamizmu somatyczno-wegetatywnego. Ten drugi bowiem stawia człowieka w pozycji pewnej bierności wynikającej z dynamizmu samej natury. Człowiek zaś stwarza lepsze lub gorsze warunki do jego działania. Natomiast dynamizm psychoemotywny pozwala na udział przyczynowania osoby, choć nie ze skutkiem tego rodzaju jak sprawczości O. Wręcz staje się tworzywem rozwoju osoby kształtowanym przez nią. Konsekwencją tego wpływu na ludzkie ja jest tworzenie się moralności, która według Wojtyły to, cytuję, najściślejsza, egzystencjalna rzeczywistość związana z osobą jako właściwym swoim podmiotem. Integracja psychoemotywności człowieka wyraża się w ludzkim czynie w świadomej odpowiedzi na wartości. Wrażliwość na wartości jest właśnie emotywnością. Psychoemotywność nie tylko odnosi się do psychiczności, lecz także do zmysłowości. Zasadniczo człowiek nie jest sprawcą procesów psychoemotywnych, lecz w tej warstwie dynamizmu dziania się przeżywa siebie jako P-podmiot. Jest wtedy, jak to określił Wojtyła, świadomą swego przyczynowania przyczyną różną od przyczynowania samej natury w warstwie somatyczno-wegetatywnej. Wpływ dynamizmu psychoemotywnego wyraża się emocjonalizacją świadomości, ta zaś wpływa na sprawczość O. A w związku z tym ów wpływ ma miejsce dzięki specyficznej, acz samorzutnej sprawczości psychoemotywnej, sprawczości PE, w zasadzie niezależnej od sprawczości O, pochodnej samostanowienia. Fakty emotywne zachodzą w człowieku w postaci dziania się, są pochodną sprawczości B, lecz ich uświadomienie pozwala na owoświadomościowe panowanie nad nimi. Jest ono jednak ograniczone ze względu na brak samowiedzy w obiektywizowaniu sytuacji emotywnej. Jest to proces inny niż opanowywanie emocji, co jest przedmiotem woli, a jego efektywność zależy od woli w jej sprawności, na przykład od arystotelesowskiej dzielności etycznej umiaru. Mimo oddzielenia dziania się od działania, Wojtyła poruszył sprawę nawyków działania, które, gdy już powstały, wpływają na dynamizm psychosomatyczny w podobny sposób jak czynniki biologiczne. Są wynikiem świadomego, wzmocnionego intelektem działania w celu wzmożenia reakcji organizmu na bodźce. Ten rodzaj sprawczości sprawnościowej, sprawczości S, ujawnia się w zdobywaniu sprawności. Wyuczone wpływają zwrotnie na funkcjonowanie całego organizmu, a więc na procesy dziania się. W ten sposób człowiek sprawczo, w sensie sprawczości S, przyczynia się w pewnym stopniu do ich regulowania. Ze względu na jedność i tożsamość człowieka nie można ostatecznie oddzielić sprawczości od P-podmiotowości, strukturalnie zawartych w działaniu oraz w dzianiu się. Działanie oraz konstytuująca je doświadczalnie sprawczość człowieka, jak też wszelkie dzianie się, jakie w nim zachodzi, spotykają się jakby we wspólnym korzeniu.
To akurat jest cytat Wojtyły. Tym korzeniem jest właśnie człowiek jako dynamiczny podmiot. Człowiek jest wszak P podmiotem, ale i A podmiotem, choć w sprawstwie czynu jest przede wszystkim przedmiotem działania. Kolejne rozważania będą dotyczyć sprawczości nazywanej po prostu sprawczością. Samostanowienie a sprawczość. Jedność podmiotowości i sprawczości w ludzkim podmiocie istnienia i działania jest ostatecznie pochodną samostanowienia. W nawiązaniu do podmiotowości i przedmiotowości człowieka, samostanowienie jest relacją między apodmiotowością osoby, a przedmiotowością, jaką osoba sama dla siebie jest. Samostanowienie Wojtyła określił najogólniej jako stosunek, w którym, cytuję, osoba unaocznia się poprzez wolę, w którym ujawnia się jako właściwość osoby, osoba zaś jako rzeczywistość pod względem swego dynamizmu konstytuowana przez wolę. Istota wolności człowieka tkwi w samostanowieniu, którego zakres pojęciowy jest szerszy niż sprawczości. Człowiek sprawca czynu, oprócz dokonania nim zmiany w otoczeniu, zmienia coś za każdym razem w sobie, się stanowi, staje się dla siebie przedmiotem, jest twórcą samego siebie. Cytuję. Samostanowienie, a nie tylko sama sprawczość osobowego ja, tłumaczy realność i osobowy charakter wartości moralnych. Tłumaczy realność tego, że przez swoje czyny człowiek staje się dobry lub zły, a skoro się stał, to też jest dobry lub zły, właśnie jako człowiek. Samostanowienie to moment, który wyraźnie odróżnia działanie osoby od tego, co się w nim dzieje. Jest to ujęcie sprawczości osobowego ja, ściśle związane z ujęciem jego odpowiedzialności za czyn, za jego zawartość aksjologiczną i etyczną. W analizie woli ja chcę nie wystarczy sama intencjonalność. To samostanowienie decyduje o czynie. W akcie samostanowienia dzięki dynamice osobowej sprawczości objawia się, lecz za każdym razem też konstytuuje się owo ja osobowe. Nie tylko jako samoświadomość, lecz jako dwa rodzaje stosunku samoposiadania i samopanowania. Samoposiadanie warunkuje samostanowienie, konkretne chcę, wolę czegoś, gdyż nie można stanowić o czymś, czego się nie posiada. Podobnie nie można stanowić o czymś, nad czym się nie panuje, ale nie w sensie sprawności panowania nad sobą, samoopanowywania się. Chodzi o panowanie sobie, w tym sensie, że osoba jest tym, nad kim ona sama panuje. Oczywiście samopanowanie zakłada samoposiadanie. Osoba, będąc przedmiotem samostanowienia, wyznaczanego przez samoposiadanie i samopanowanie, nie zwraca się do własnego ja, lecz do określonej w momencie aktu woli przedmiotowości ja przez relację samopanowania i samoposiadania. Aktualizacja tej przedmiotowości, cytuję, ma podstawowe znaczenie dla moralności jako swoistego wymiaru ludzkiej, osobowej egzystencji, który to wymiar jest podmiotowy i przedmiotowy zarazem. To uprzedmiotowienie za sprawą samostanowienia jest obiektywizacją i odpowiada mu upodmiotowienie. Dzieje się to w uświadomionym przeżywaniu, gdy, cytuję, wewnętrzna przedmiotowość czynu, uprzedmiotowienie właściwe samostanowieniu, zarysowuje się wyraźnie w profilu własnej podmiotowości osoby, która przeżywa siebie jako ja działające. Sprawczość i samostanowienie ukazują się w transcendencji osoby w czynie oraz ukazują strukturę samoposiadania i samopanowania. Cytuję, każdy czyn ludzki dopełnia się nie tylko przez transcendencję samostanowienia i sprawczości, ale też podporządkowany samostanowieniu i sprawczości zdynamizowanie się podmiotowego ja. Sprawczość pochodną woli. Woli przypisał Wojtyła podwójną rolę, widoczną w każdym czynie. Ujawnia się przez nią osoby mającej wolę, czegoś chcącej oraz przede wszystkim konstytuowania się osoby w procesie zdynamizowania wolą, czyli samo o sobie stanowiącej. Samostanowienie więc to wolność osoby poprzez wolę, wolność, która jest przymiotem woli. Wolność w stosunku do sprawstwa wyraża się w alternatywie mogę, nie muszę. Ta alternatywa nie jest treścią li tylko świadomości,
lecz, cytuję, przejawem i konkretyzacją właściwego człowiekowi dynamizmu, w potencjalności podmiotu człowiek, czyli w woli. Wola pozwala na ludzkie chcę między mogę a nie muszę. Wola jest to, co pozwala człowiekowi chcieć. Wola czyni człowieka realnym podmiotem dynamizmu osoby ludzkiej, a więc sprawcą, podmiotem dynamicznym. Wola wyraźnie oddziela czyny od uczynnień. Czyn jest spełniany przez osobę, więc czyn jest skutkiem sprawczości wewnętrznym, immanentnym, wnikając samostanowieniem w ja w stosunku do osoby, jak i wobec niej zewnętrznym, intencjonalnie kieruje się poza osobę. Względem osoby jest zarazem skutkiem sprawczości przechodnim, bo przemijającym w czasie, i nieprzechodnim, bo samostanowieniem i sprawczością angażującym osobę w wolności uprzedmiotawia się w osobie. Gdyż wola jest zarówno samostanowieniem, jak i intencjonalnością. Podstawowe dla wolności jest samostanowienie, a rozwinięciem znaczenia wolności jest intencjonalność, wtórna wobec samostanowienia. Świadkiem opisanego uprzedmiotowienia jest człowiek w swej moralności. Przez czyn moralnie dobry, tak jak już to było powiedziane, lub moralnie zły, jako osoba staje się moralnie dobry lub też moralnie zły. To wolność czyni to, że ludzkie działanie przekracza wszelkie dynamizmy, przyczynę uczynnień. Sprawczości nadaje nie tylko funkcję przekształcania rzeczywistości zewnętrznej sprawcy, ale i wewnętrznej, moralnej, czyli funkcję stawania się człowiekiem dobrym albo złym. Ludzkie działanie, jak pisał Wojtyła, cytuję, jest jedynym pełnym doświadczeniem przyczynowości sprawczej. W czynie objawia się sprawcze przyczynowanie człowieka. Bycie przyczyną jest wywołaniem zaistnienia czegoś, staniem się czymś i istnienia skutku. Czyn jest skutkiem sprawczości człowieka, a więc jego własnością, a z uwagi na kwalifikację moralną czynu jest przedmiotem jego odpowiedzialności. Wolność jest warunkiem sprawczości, która ze względu na jej rezultat w czynie pociąga za sobą odpowiedzialność. Ona zaś wyraża się przyporządkowaniem i zarazem podporządkowaniem wolności względem prawdy. A te relacje decydują o transcendencji osoby w jej działaniu. Sprawczość warunkiem transcendencji. Sprawczość, wzbudzając dynamizm, wywołuje to, że człowiek jest sprawcą czynu, w immanencji człowieka w działaniu, polegającej na zdynamizowaniu działania, oraz równocześnie to, że człowiek sprawca stawia się niejako ponad owym czynem. To jest, transcenduje go w przeżyciu jestem sprawcą działania. Jednak ze względu na zdynamizowanie własnego ja, to sprawcze ja przechodzi w działające ja. W ten sposób w czynie dochodzi do syntezy i jedności dynamicznej, ale do równoczesnego zachodzenia transcendencji i immanencji. Momentem wolności jest autodeterminacja. Jest nim nie tylko w sensie samozależności osoby, lecz we wskazaniu na przedmiot chcenia jako wyrazu woli. Przed skonkretyzowaniem chcenia ma miejsce pewna indeterminacja w stosunku do jego możliwych przedmiotów. Udział motywacji, czyli oddziaływania motywów na wolę wyrażonego intencjonalnością, jest konieczny, aby doszło do wyznaczenia przedmiotu chcenia, do autodeterminacji. Zawsze ten indywidualny proces jest oryginalny i ujawnia się w wyniku samopanowania i samoposiadania. Prowadzi wprost do wykonania czynu. Człowiek wtedy przekracza, transcenduje własną podmiotowość, tym samym samostanowienie, a więc sprawczość warunkuje transcendencję osoby w czynie. Transcendencja, cytuję, realizuje się przez samostanowienie i sprawczość. Samostanowienie nie jest po prostu wywołaniem chcenia. Człowiek w tej podstawie sprawczości nie traktuje wyłącznie przedmiotowego własnego ja, lecz jego apodmiotowość, tkwiącą już w samopanowaniu i samoposiadaniu, niejako aktualizuje. Gdy działający człowiek przekracza własną podmiotowość ku przedmiotowi jako celowi ze względu na jego wartość, czyli okazuje intencjonalność, to jest to w ujęciu Wojtyły transcendencja pozioma. Nie pochodzi ona jednak od samostanowienia, które wyznacza transcendencję osoby w czynie, w wolnym działaniu. Wtedy to dopiero człowiek, przekraczając siebie, niejako wzwyż ze względu na nadrzędność ja w stosunku do własnego dynamizmu, unaocznia i potwierdza się jako osoba. Wojtyła nazywał ten proces transcendencją pionową.
Transcendencja pionowa jest możliwa tylko wtedy, gdy wola czynienia jest zależna wyłącznie od prawdy, nie zaś od przedmiotów chcenia w całej ich różnorodności. W ten sposób bowiem osoba wznosi się nie tylko poprzez świadomość, lecz poprzez prawdziwość ponad własny dynamizm, a prawda o dobru staje się podstawą moralnej kwalifikacji czynu. Odniesienie do prawdy uwydatnia jeszcze jeden rys intuicyjno-umysłowy sprawczości człowieka. Niejako wewnętrznej sprawczości intuicyjno-umysłowej i ujawniającej się w tym, co Wojtyła nazwał transcendencją poznawczą. Prawda jest bowiem przedmiotem poznania intuicyjnego i umysłowego dzięki sprawczości i Poznanie dzieje się w człowieku, jak i człowiek działa poznawczo. W poznawaniu celu jest sprawcą pośrednio czynu na podstawie sądzenia o celu. W poznawaniu dziania się człowiek jest bardziej podmiotem, bowiem w sposób niedyskursywny dochodzi do prawdy o wartości przedmiotu, chociaż wynik tego procesu może być wcześniej poprzedzony próbami osiągnięcia go na drodze dyskursu. Transcendencja pionowa jest możliwa w rezultacie szczególnego splotu intuicji i dyskursu, w ustalaniu prawdy i podporządkowaniu się jej. Owa zależność od prawdy o dobru, cytuję, konstytuuje osobę w jej transcendencji. Transcendencja wolności przechodzi w transcendencję moralności, która pozostaje w stałym związku z transcendencją osoby w czynie. Transcendencji poznawczej poświęcił Wojtyła oddzielne rozważania, które dotyczą powinności, a ją utożsamił ze, cytuję, szczególnym stopniem zdynamizowania się woli w jej właściwym odniesieniu. Przez nią osoba ukazuje swoją strukturę samopanowania i samoposiadania. Wojtyła wskazał na powinność jako na, cytuję, szczególną modyfikację samostanowienia oraz intencjonalności. W szerszym ujęciu transcendencja osoby według Wojtyły może być odnoszona do transcendentaliów bytu, prawdy, dobra i piękna. I to nie wyłącznie w ujęciu abstrakcyjnym, lecz na zasadzie doświadczenia transcendentaliów, cytuję, które idzie w parze z doświadczeniem osobowej transcendencji. Transcendencja osoby jest natury duchowej, ale wyraża się w aktywności ciała, przekładalnej na czyny tak zwane oglądowe, ukazujące sprawczość osoby. Sama transcendencja, gdyby w jej świetle tylko rozpatrywać ludzki czyn, nie pozwoliłaby na odkrywanie całej złożoności ludzkiej osobowości. Integracja w swej komplementarności do transcendencji nadaje różnym dynamizmom psychosomatycznym wymiar osobowy i wpisuje je w sprawczość wyznaczającą transcendencję osoby w czynie. Integracja tak zwana prawdziwościowa musi dopełniać integrację tak zwaną świadomościową odczuć, powodującą przeżycie wartości wraz z transcendencją, gdyż ta wymaga odniesienia do prawdy, bo tylko wtedy opiera się na autentycznym samostanowieniu. Przeżycie wartości musi mieć w podstawie prawdę o dobru. Całościowy dynamizm osoby, aktualizujący się w czynie, pozostaje transcendentny w stosunku do dynamizmów somatyczno-wegetatywnego, reaktywnego i psychoemotywnego. Oba pochodzą od struktury cielesnej, biologicznej. Jeśli mają być zintegrowane w czynie, to muszą mieć wspólne źródło z transcendencją. Wojtyła wskazał na nie w strukturze duchowej człowieka. Ujawnianie się osoby następuje nie tylko przez jej transcendencję, lecz i przez jej integrację, a więc i w odniesieniu do podmiotowego działania struktury psychosomatycznej. Podsumowanie. Sprawczość AP podmiotowość. Wstępne porównanie sprawczości osobowej, tej pochodzącej od samostanowienia, ze spontaniczną sprawczością psychoemotywną, sprawczością PE, sprowadza się do porównania wpływu czynniku wolitywnego i odpowiednio emocjonalnego na podejmowanie czynu. Przekłada się to na relację między sprawczością O i P podmiotowością, ponieważ dynamika psychoemotywna jest rodzajem dziania się. Pierwszą cechą tej relacji jest funkcja jej członów w działaniu. Sprawczość jest warunkiem, a podmiotowość nie bierze w nim udziału. I tak na ogół ma się sprawa, gdy rozważa się podmiotowość procesów somatyczno-wegetatywnych. W przypadku zaś procesów psychoemotywnych, gdy w psychice utrwalił się konkretny rodzaj uczucia, w tak zwanej postawie uczuciowej,
zaczyna ono kształtować wolę, czyli ten rodzaj dziania się wpływa na działanie. Wtedy, cytuję, sprawczość i związana z nią transcendencja osobowego ja zostają jakby wciągnięte w podmiot. W ludzkim, w ten sposób subiektyzowanym działaniu, immanencja psychiczna zaczyna dominować nad transcendencją. Emocjonalizacja świadomości powoduje tak zwane działanie w afekcie, które charakteryzuje się obniżoną odpowiedzialnością, ale nie oznacza jeszcze dezintegracji, zawieszenia zdolności świadomego podejmowania czynu, czyli sprawczości o. Przeciwnie, może się stać zaczynem twórczej integracji, gdy wyzwala szczególną energię pochodzącą z przeżycia wartości. Ta integracja jest wynikiem powstającego napięcia między emotywnością a sprawczością. Ale, jak to wyraził Wojtyła, cytuję, do emocjonalnego spełnienia własnej podmiotowości wchodzi czynnik nowy, transcendentny. Jest on wywołany ludzką potrzebą rozumowego dochodzenia do prawdy, zaangażowania sprawczości i intuicyjno-umysłowej. W stanie normalnej proporcji rozstrzygnięć rozumowych do samorzutnych wymuszeń emocjonalnych, to owe rozstrzygnięcia decydują o wyborze celu działania, o prawdziwym dobru. Nie oznacza to negacji przeżywania wartości, lecz w sferze emocjonalnej wypracowania umiejętności, cytuję, wiązania transcendencji z integracją, które się współuzupełniają i wzajemnie oddziałują na siebie. Są komplementarne. Integracja osoby w czynie na gruncie emotywności właściwej ludzkiej psychice dokonuje się poprzez sprawności, podobne arystotelesowskim, jak i tomaszowym cnotom etycznym, moralnym. W procesie integracji występuje prawidłowe rozwiązanie napięć między emotywnością a sprawczością w urzeczywistnianiu osobowej struktury samopanowania i samoposiadania na podłożu psychicznej podmiotowości. I na koniec cytat. Dzięki usprawnieniom w różnych dziedzinach wola może bezpiecznie przejmować i czynić swoją tę spontaniczność, jaka jest właściwa jej uczuciom i całej w ogóle emotywności. Dziękuję.